Larry Carlton T3 oraz Larry Carlton T7TV. Witam Was serdecznie na Overdrive Fan Studio, a w dzisiejszym materiale zapraszam do prezentacji tychże oto dwóch gitarek od Sire, Larry Carlton, a la Telecasterki. Ale póki co czołóweczka, łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i za chwileczkę zaczynamy. Gotowi? No dobrze, i zaczynamy, słuchajcie, prezentację tychże dwóch teleszczaczków, ala teleszczaczków od Larry'ego Carltona, czy też od Sire. W sumie nie wiem, jak się powinno nazywać bardziej. Chyba Sire, Larry Carlton po prostu i tyle. Słuchajcie, gitary z Sire, o tak powiem, basiki były już na kanale, co prawda dawno ich nie było, dlatego teraz troszeczkę wracam do tego, ponieważ no i tak się nie wyrabiam ze wszystkim, co bym chciał. Wiem, że Wy też dużo piszecie na temat tych instrumentów, no ale powolutku będę starał się w miarę możliwości to ogarniać. Co jest rzeczą charakterystyczną dla tej marki? Charakterystyczną rzeczą dla tej marki jest to, że właściwie jest jej jakość. Że bierze się tą gitarę do łapy i tak, ale zaraz, to tyle kosztuje. I skąd to wrażenie? Wrażenie jest przede wszystkim z tego, że Sire robi takie jakby zaokrąglone bardziej końcówki ranty progów, o może tak powiem, że faktycznie bierzesz to w łapę i wydaje Ci się, że masz gitarę 3 klasy wyżej i to jest bardzo fajne. To w obu gitarach jest spokojnie wyczuwalne. Natomiast słuchajcie, teraz skupię się powoli na T3, potem na tą T7. Przejdę więc po malutku. Larry Carlton T3. Słuchajcie, w Indonezji gitarka robiona. No, to jest gitara, którą faktycznie jako Sire bierze się w łapę i tutaj Wam się przyznam od razu, nie było takiego totalnego wow, ale sztosik, natomiast było, kurde, fajnie. Tak, jeśli chodzi o tą gitarę, to fajnie. Tutaj ciekawostką jest to, że w ogóle korpus jest wykonany z mahoniu. Czajcie? Korpus jest mahoniowy. Taki, no, najczęściej mahoń się kojarzy nam z innymi gitarami. No, gryf klonowy, podstrójnica Palisander. Te progi naprawdę medium jumbo są fajnie wykończone. No to jest jakby ta najprostsza wersja teleszczaka. Mamy tutaj za to ten mostek taki płaski na blaszce z 6 siodełkami, czyli każda struna jest regulowana akurat z osobna. To jest ogromny in plus, mimo że nie jest to klasyczne założenie Telecastera. 2 przetworniki, ja tylko sprawdzę, czy Sire Standard. Nie napisali, czy to są Alnico, czy ceramiczne. Ja wychodzę z założenia, że jak nie piszą, że są Alnico, to są ceramiczne. Ogólnie gitara bardzo ładnie wykonana. Lubię w Sire'ze też takie lekkie wcięcie tutaj na stopce, troszeczkę łatwiej wchodzi się w górę. Naprawdę dobrej jakości osprzęt, ładnie jest to wszystko wykonane. Klucze, czuć, że to nie są najtańsze klucze, tak jak w tych gitarach za 500 zł. No, naprawdę jest tutaj spoczko. Teraz co do ceny, to jest w ogóle ciekawy temat, ponieważ te gitary teoretycznie jak kupujecie jako nowe, bez żadnych promek, to cena wychodzi około 1800-1700 zł. Ja w tym momencie tą kupiłem, ona była też na promce na Tomanie, a w tym momencie jest na promce na dzień dzisiejszy, chociaż może Wam ten film jutro wrzucę, więc też się możecie załapać na Tomanie, na Guitar Centerze, przepraszam, za 1250 zł. No to za 1250 zł, to kurde, powiem Wam, że nie wiem, czy jest jakiś teleszczak tej klasy, który tego Sire'a przebije. No, piszcie w komentarzach, jeżeli takowy jest. No to gram. Sprawdzę, czy poziom mam dobry. Co wy na to?
wiele przy gryfie. A jakieś takie większe zadziorki? Może wiem, czy sygnał muszę ściągnąć. Nie, tutaj za bardzo skrzeczy. Nie chcę wam przewalić. Teraz lepiej, nie? Wiecie co, w sumie to może zrobimy tak, że od razu, skoro jestem na tym czystym, to przerzucę się na tamtego, o tamtym powiem parę słów, żebyście byli bliżej próbek dźwiękowych jednego do drugiego. Tutaj mamy za to T7 TV, tak to się nazywa. Ogólnie są też T7 zwykłe, bez tego wcięcia. Natomiast mi się mega na Thomanie spodobała ta właśnie z tym wcięciem. I wcale nie jest droga, bo kosztuje teoretycznie wyjściowo 1900 zł, więc tu jest to takie coś dziwnego. Jakim cudem te trójka 1800 czy 700, a to 1900? Więc możliwe, że to kwestia jakichś ustaleń marżowych albo jakichś dziwnych zabiegów. Ogólnie no to czuć, że to jest sprzęt dużo wyższej klasy. Tutaj co najlepsze oczywiście mamy korpus ten komorowany z olchy. Top jest z jesionu bagiennego, moi drodzy. Widać zresztą, że jest inny tutaj nawet kolorek, gryf jest klonowy, podstrunica również klonowa. Natomiast tu muszę wam powiedzieć, że tutaj już jest to wow. Tutaj już fajnie to wszystko czuć, to mi się mega podoba. Jakbym miał powiedzieć a propos tamtej gitary, a tej różnicy, nie wiem, 200 zł, to w ogóle bez gadania to wygrywa. To naprawdę jest wypasiona wersja. Blokowane klucze. Tutaj też mamy, to jest bardzo, bardzo fajnie. No to, że tutaj jest lakierowana podstrunica fajnie, a gryf jest matowy, no to dla mnie w ogóle sztosik. Tutaj już mamy to klasyczne rozwiązanie w Telecasterze, czyli że są dwa siodełka. To znaczy źle powiedziałem. 3 siodełka po 2 na jedną strunę. O, może tak powiem. No i tutaj jakby wychodzą te pierwsze babolki. Otóż ja którejś z tych strun intonacyjnie nie mogłem ustawić, bo wiecie, na jednej wychodziło 0, na drugiej plus 6. No i właściwie trzeba było zrobić jakiś kompromis, żeby to w miarę grało. No ale no, idziemy do założenia typowo Telecastera z lat 50. No i ta puszka, a nie taka zwykła blacha. Tutaj już chyba są na magnesach Alnico, chociaż nie, też napisali 2LC Super Single Coils. Ale mam wrażenie, że to są magnesy Alnico, ponieważ brzmią znacznie jaśniej. Zresztą zobaczcie, przed chwilą grałem chyba na tym ustawieniu i teraz gram na tym i zobaczcie. Przewincie sobie do tamtego. Moim zdaniem jest więcej tego środka, tej takiej klarowności, może też nazwać górki. No, mogę się mylić, ale tak też mi się wydaje, że zupełnie jaśniej ta gitara gada. Walnąłem się, ale starałem wybrnąć.
Bardzo mi się ładnie na tym gra. Nie? Fajnie. Teraz, wiecie co? Jak już mam to zrobimy sobie lekki drive, a co najlepsze, ten lekki drive zrobimy sobie na przesterze, który nie jest teoretycznie znany jako lekki drive, a nie powiem Wam na jakim. Tak to wygląda na lekkim drive'ie. Weźmiemy teraz przyjaciela, a wy cały czas zastanawiajcie się, jaka to melodia, w sensie jaki to przester. Co prawda Wam pewnie... Nie dam Wam, potem aktualizuję opis. Słyszymy, tutaj jest zupełnie jaśniej, znaczy ciemniej. Ale może też więcej tego podparcia. Wolnąłem się w tym samym miejscu. Jednak po nartach tygodniowych dycha w łapach leży. Tutaj już słychać, nie, że taka klucha. Dam jednak ciutkę gainowincy. No i co, macie już jakąś koncepcję? Jaki to przester? Słuchajcie, ci co mnie oglądają i tak pewnie wiedzą. No, i co wy na to? Zgadujcie, co to za przester? Słuchajcie, to jest szczur. Gram właśnie na sturze, czyli na distortion do łojenia metalu. Tyle, że sobie go rozkręciłem na jedyneczkę. I tyle. I tyle. Teraz jest trochę więcej na tym trybie modern. No i co? Można.
Wiecie, no, lepiej zawsze w tą stronę. No i teraz powiem wam, że cofam to, co powiedziałem na początku. Na początku ta gitara mi się wydawała taka, no okej, ale w sumie za te 1300 zł to jest kurde sztosik, naprawdę. To mi się zaczęła podobać, ale dopiero na przesterze. Dopiero na przesterze mi się zaczęła podobać. A wiecie, a Szczur tak naprawdę, no... Tak by brzmiał na full. Wiadomo, jestem na singlach. Jestem na singlach, więc tutaj to zupełnie inaczej gra. Trochę za dużo tego piochu. Ale co? Nie można grać punk rocka na singlach? Ostatnio jakaś dyskusja była na grupie gitarowej, że chłopak sobie kupił Strata na singlach i to tak nie brzmi, jednak te Offspringi na tych singlach nie brzmi. Jak sobie włączycie pierwszy film na kanale, bo to miał być kanał, który gra covery, nie? Punk rockowe, tylko coś mi nie wyszło. No to przecież tam cisnę. Na teleszczaku od Jay Tersera. I na drugim Jay Tarserze Stracie SSS. No i co? Można. Kurde, fajne te gitary. Znaczy ogólnie wiecie, wszystko fajne, bo jak jest fajna gitara, fajny wzmacniacz, fajny kabel, w sensie przester. Ale jestem nie w formie. Matko święta. Tydzień nie grania. A gram koncert za 3 dni. Matko. Dobra, ale wyłączymy teraz tego Szczura, włączymy mój przester z IRT Studio. Mniej kuje, ale wiecie, to kwestia ustawienia, bo po prostu tam troszeczkę był ten filtr inaczej ustawiony niż tutaj.
kurczę, słuchajcie, ogólnie to muszę sobie pograć, ale nie będę Was już tym obciążał. Dobra, teraz jeśli chodzi o wagę, to ten waży 3200, mimo tego mahoniu, także całkiem spoko. No tutaj przez to, że jest troszeczkę tego drewna wydrążone, to mamy, słuchajcie, 3 kg, no tam 3 i tam nie wiem, 50 gram, czy coś tego typu. Natomiast kwestia tego wygodności gryfu, no to jest fajnie cieniutko. Teraz oczywiście szczelam 22,2 szczelam na pierwszym progu przy założonych strunach. 22,50. Widzicie, mało co się pomyliłem. U góry jest pewnie ze 24 dokładnie. I ten myślę, że ma bardzo podobnie. Tutaj 23 niby jest, ale to tak naprawdę te progi są ciutkę wyższe w nim, więc to też może robić po prostu robotę. A tutaj jest 25. No widzicie? Niby jest grubszy, a wygodniej mi się go w łapie trzyma. No ale no to tak to właśnie wygląda. Obie gitary uważam, że są mega fajne. To znaczy, mówię, jeżeli ta by miała kosztować w detalu 1800, no to okej, no to jest gitara, nie wiem, klasy Squier Classic Vibe, może nawet lepsza. No, na pewno w odczuciu. Natomiast za 1300, no to super. A to za te 1800 czy 900, no to też jest mega fajnie, więc fajne propozycje, jak ktoś szuka teleszczaka faktycznie do 2000, bez napisu Fender Telecaster, tylko z jakimś tamtym. Nawet te główki, słuchajcie, takie brzydkie nie są. Ogólnie w tych basach Sayera te główki są jakieś takie wielkie i mi się nie podobają do końca. A tutaj całkiem zgrabnie mimo wszystko je skompensowali. Więc słuchajcie, linki w opisie znajdziecie do zakupu tychże dwóch gitar. Tom na pewno zostawiam na wypożyczalni na Muzyczne Graty, więc możecie ją sobie wypożyczyć, żeby się pobawić, potestować. Tom, muszę jeszcze to chwilę się zastanowić. Znaczy pewnie ją wrzucę, ale musimy się, piszcie, no jak będzie motywator, żeby wam, zrobimy promkę, żeby mnie zmotywować, żebym ją zostawił, nie wiem, 10% rabatu, na Tom na przykład, nie, jakby ktoś chciał wypożyczyć. I link do zakupu szczura również macie w opisie i pamiętajcie, że z kodem Overdrive Fan macie chyba 5% rabatu. No, także tyle. Dziękuję Wam serdecznie. Kolejne Sayery będą na kanale, będą też basy z serii Z. Mam je już, ale muszę się po prostu zebrać, żeby nagrać. A tydzień urlopu, powiem Wam szczerze, że rozwala totalnie organizację. Ale nic, trzymajcie się, słuchajcie, do zobaczenia w kolejnych materiałach na Overdrive Fan Studio. Cześć i pa! A teraz zrobię miniaturę. No, może być.